Jesteśmy na wyspie Chwar. Właśnie idziemy na spacer z miejscowości Wrbowska do Jelsy. Podczas tego spaceru opowiemy Wam trochę o wyspie, o tym, jak tu trafiliśmy, co nas w niej urzeka, o plażach wyspy i pewnie jeszcze poruszymy wiele innych tematów. Zapraszamy Was do wspólnego spaceru. Trasa z Wrbowskiej do Jelsy prowadzi wzdłuż wybrzeża, bardzo malownicza. To jest 5 km trasy. Spacerem takim bardzo wolnym zajmuje od godziny 15 do godziny 30. Bardzo przyjemny spacer wśród drzew, wśród piniowych drzew. Bardzo przyjemnie tu się odpoczywa. My lubimy często wieczorem wybrać się właśnie na taką przechadzkę po całym dniu, po leżakowaniu, po aktywnym spędzaniu czasu. To jest taki idealny moment na to, żeby ze spokojem zakończyć dzień. Jak to się stało, że trafiliśmy na wyspę? No, u mnie to była bardzo przypadkowa sytuacja, bo miałem we wrześniu zarezerwowane, w 2011 roku we wrześniu miałem zarezerwowane domki w Grzybowie u nas w Polsce. Pogoda była strasznie licha. No i padło od znajomych pytanie, a może Chorwacja? Ale dobra, super pomysł. Oczywiście pierwsze było pytanie, ile to będzie kosztowało, na ile możemy pojechać. No wszystko się dobrze złożyło. Okazało się, że przez znajomych dostaliśmy namiary na panią Polkę, która tu prowadzi apartamenty. I właśnie tak tutaj trafiłem w 2011 roku i przez wiele lat jeździłem tutaj rok w rok. No bo po pierwszym przyjeździe zakochałem się w tym miejscu. A jak doszło do tego, że Justyna przyjechała, to ona zaraz Wam o tym opowie. No to teraz moje long story short. Marek bardzo długo namawiał mnie do tego, żebyśmy przyjechali na wyspę Chwar na wakacje do Chorwacji. Jeszcze wtedy nie byliśmy nawet parą. Ja oczywiście się tak wymigiwałam, że a może, a tak. W końcu no, przeznaczenia nie oszuka nikt, więc kiedy już doszło do tego momentu, że zaczęliśmy się razem spotykać, ja wyjechałam na pół roku za granicę, ponieważ pracowałam jako rezydentka. Po powrocie późną jesienią stwierdziliśmy, że no, trzeba gdzieś się wybrać, pojechać na wakacje. To był rok 2017. No i uznaliśmy, że nie ma lepszego miejsca niż właśnie wybrać się tu na Chorwację, na wyspę Chwar. Ja z wielką przyjemnością oczywiście tak, powiedziałam, zaklepuję, jedziemy. Byliśmy wówczas na przełomie października i listopada na 3 tygodnie. Tak, tutaj dotarliśmy razem. Ja zakochałam się w tej wyspie, w klimacie, w ludziach, we wszystkim, co tutaj nas otacza. No i tak się złożyło, że powiedziałam również Markowi to uroczyste tak. Tak, Marku, wyjdę za Ciebie. Na Chwarze, w miejscowości Chwar. Tam się zaręczyliśmy. No i właściwie od 2017 roku razem cały czas tutaj przyjeżdżamy. Z krótką przerwą, teraz tym razem powróciliśmy ponownie. No i taka oto moja historia, jak tutaj trafiłam. No i co nas urzeka w tej wyspie? Co tu jest takiego wyjątkowego? No pierwsze co, to oczywiście urzekły mnie widoki,
czyste morze, piękny zapach wyspy, no i fantastyczni ludzie, bardzo przyjaźni, bardzo tacy pomocni, ciepli i życzliwi. I to wszystko tak naraz się sprawiło, że po prostu zakochałem się w tym miejscu. No i jeszcze o jednym bardzo ważnej rzeczy zapomniałem, czyli o lokalnej kuchni. I lokalne jedzonko jest fantastyczne, uwielbiamy oboje. Więc tak, to nas zauroczyło, mnie i Justynę zarówno. Ja miałam okazję mieszkać i pracować w różnych krajach. W Hurgadzie, na Cyprze Północnym, czy w Grecji, na Krecie. I wszędzie tam było jakoś. Każde miejsce miało swój klimat. Jednak muszę powiedzieć, że porównując do tych wszystkich zagranicznych miejscowości, w których mieszkałam, w których pracowałam, kiedy przyjechałam na wyspę Hvar, właściwie trochę kulturowo, czy tak ze względu na położenie, najbardziej mogę ją porównać oczywiście tylko i wyłącznie do Grecji. To muszę powiedzieć, że ta wyspa jednak jest tak wyjątkowa, że choć dobrze się czułam w każdym innym miejscu, w którym byłam, to tu czuję się najlepiej. Mogłabym powiedzieć nawet, że wyspa stała się takim moim troszeczkę miejscem na ziemi. Ja tu z wielką przyjemnością wracam. Wszystko to, co Marek powiedział, to się zgadza. Właśnie klimat, ludzie, atmosfera tego miejsca. Ja uwielbiam jeszcze taki dla mnie istotny element, że tu żyje się niespiesznie. Docenia się każdy moment swojego życia, celebruje się ten moment rano. Nikt nie goni, tak jak my w Polsce, godzina 5, 6, lecimy na pociąg czy na autobus do roboty. Tu wszystko jest po prostu z takim normalnym spokojem. Jest czas na kawę, jest czas na croissanta czy inne ciastko, którym lubią się zajadać Chorwaci. Jest czas na porozmawianie ze sobą, na uśmiech na ulicy, kiedy się mijamy. I jest takie docenienie po prostu tego wszystkiego, co się posiada, co się dookoła ma. Ogromny szacunek do drugiego człowieka. Przynajmniej to ja zauważyłam. No i mam nadzieję, że ta miłość ze mną zostanie jeszcze na długo, długo. Wspomniałem już wcześniej, że urzekły mnie zapachy wyspy, a w zasadzie zapach. No i kiedyś ktoś mnie zapytał, bo tak też opowiadałem o tych zapachach, no to mówię, no to, ale jak ta wyspa pachnie? No i myślę, że każdy troszeczkę inne odczucia będzie miał, natomiast według mnie oczywiście pachnie drzewami piniowymi, szyszkami. Ja w tym wszystkim czuję żywicę, rozgrzane igliwie na słońcu, tą ziemię ogrzaną, taką wręcz, no powiedziałbym w cudzysłowie, do czerwoności. Ale też pachnie dla mnie odrobiną nuty lawendy, zapewne rozmaryn, szałwia. No i jeszcze w tym wszystkim czuję odrobinę czarnego pieprzu. I tak jakby to tak wszystko w jednym moździerzu, że tak powiem, wymieszać, to myślę, że mogłoby to być to. No ale może ktoś inny czuje to inaczej. Dla mnie jest to fantastyczny zapach i co ciekawe i interesujące jest to, że w żadnym miejscu na świecie nie czułem, żeby dana, powiedzmy, kraina właśnie tak pachniała. Bardzo intensywnie, specyficznie, ale naprawdę bardzo przyjemnie. Z wielką radością, jak tu dopływamy promem, czujemy ten wiatr od wyspy, który przywiewa ten naprawdę cudowny zapach i myślę, że ci, którzy byli, to każdy z nich potwierdzi, że właśnie tak jest.
Zapachy tu przyciągają każdego. No i też niestety ja muszę powiedzieć o tym elemencie, który jest dość uciążliwy chyba w każdym miejscu podobnym do tego, czyli o owadach. No generalnie standardowo, tak jak wszędzie, są muchy, są osy. Natomiast to, na co ja najbardziej cierpię, to na komary. Niestety nie jestem ich ulubienicą, a może wbrew pozorom jestem, bo bardzo lubią mnie podgryzać. I słuchajcie, do tej pory miałam zawsze problem, jak sobie z tym wszystkim poradzić, nie chcąc stosować żadnych sztucznych środków. Czasem nie było wyjścia oczywiście, ale dowiedzieliśmy się, że najlepsza metoda na radzenie sobie z pogryzieniami po komarach, jeżeli komuś właśnie coś takiego doskwiera i się z tym boryka, to jest kąpiel w słonej wodzie, czyli Adriatyk do tego jest idealny. Oczywiście najlepiej nie brać prysznica po takiej kąpieli przez jakiś czas, tylko pozostawić tą sól na ciele. Koi bardzo tą swędzącą taką reakcję. Olejek lawendowy, smarowanie, a także słuchajcie, woda z cytryną i wcieranie w ciało. I jeszcze jedno. Trawarica. Zgadza się. Tak, słuchajcie, zdarzyło się tak, że już byłam tak zdesperowana i ktoś powiedział, że natrzyj się alkoholem, więc mieliśmy trawaricę właśnie w domu, w apartamencie i mówię, no cóż, będę się łapać wszystkiego, żeby tylko mi pomogło. I faktycznie po nasmarowaniu miejsc, po ukąszeniach bardzo ulżyło. No. Mi też, jak sobie wypiłem kieliszeczek, też mi użyło. Tak, to jest taka ochrona przed komarami od środka. Ja niestety muszę od zewnątrz, czyli na ciele. Także jeżeli szukacie sprawdzonych sposobów na to, jak się zabezpieczyć przed komarami, to voila! A jakie są drogi chwaru? Ogólnie istnieją takie przesłanki, że te drogi są niebezpieczne, że są kręte, że są wąskie, że dużo wypadków. Pewnie gdzieś w tym leży prawda. Wygląda według mnie to tak. Od Jelsy w stronę Chwaru drogi są bardzo dobre. Mówię tutaj o drogach głównych. Są szerokie, bardzo równe, nad przepaściami, w miejscach różnych ostrych zakrętów są barierki. Od strony Jelsy w stronę Suciuraju no już jest troszkę gorzej, natomiast nie jest to jakaś straszna trasa. Jest dość wąsko, są barierki, są miejsca gorsze i lepsze, ale nic strasznego. Natomiast istnieją takie drogi, szczególnie miałem okazję jechać taką drogą właśnie dzisiaj do plaży Zaracie, gdzie no kurczę, słuchajcie, jest wąsko, są przepaści, jeden samochód się tylko mieści i nie ma żadnej barierki. No i tam taki mniej wprawiony kierowca może się troszkę spocić, a pasażerowie chyba jeszcze bardziej, więc... Ja dzisiaj zdecydowanie byłam upocona. Więc drogi są, ogólnie bym powiedział, bardzo dobre. Wspominałem też w jednym z filmów, że istnieje takie chorwackie przekleństwo, obyś zginął na drogach Chwaru. No, te drogi się zmieniły przez lata, więc już to nie jest tak, jak kiedyś było. Natomiast trzeba uważać, trzeba ściągać nogę z gazu, trzeba być uważnym, bo miejscowi jeżdżą dość brawurowo, bym powiedział, i na tych ostrych zakrętach to tak nie odpuszczają. Więc no cóż, noga z gazu, ostrożnie, ale bardzo przyjemnie się jeździ po tutejszych drogach. Od 2023, kiedy Chorwacja weszła do strefy euro, wielu z nas na pewno zastanawia się, no jak te ceny tu wyglądają.
No i my zawsze byliśmy tacy przekonani, że wyspa będzie bardzo się różniła od lądu. No i z wielką ciekawością sprawdzaliśmy te ceny, chodząc do marketów, do sklepów. Robiliśmy zakupy. No i słuchajcie, no, wrażenia generalnie są takie. No są różnice, są produkty, gdzie przeliczając je na cenę w polskich złotych, no prawdopodobnie są dużo wyższe lub wyższe. Czy możemy je tak bezpośrednio porównywać do cen w Polsce? Ja miałabym obiekcję, ponieważ pewnie porównywalibyśmy do najtańszych dyskontów w Polsce, które robią mega promki. Doskonale wiecie, o czym mówię, o których myślę. Tutaj takich dyskontów nie ma. Są chorwackie. Więc trudno jest tak naprawdę jednoznacznie porównać, czy na przykład cena masła w markecie chorwackim będzie tą ceną droższą czy tańszą do ceny masła w dyskoncie polskim. Właściwie dyskoncie w Polsce. No tanio nie jest. Jak przynajmniej pamiętamy, kiedy była kuna. Na pewno trzeba dużo więcej zapłacić w sklepach za produkty spożywcze. Co do cen w kawiarniach, w restauracjach, no, moim zdaniem to jest tak, że to trochę zależy od tego, kto czego oczekuje i co tak naprawdę, z czego chciałby skorzystać, bo ja przyjeżdżając tutaj bardzo lubię sobie zjeść owoce morza, zjeść dobrą rybę, która no, szczególnie do najtańszych tutaj nie należy, ale umówmy się, że w Polsce to też nie jest jakieś super tanie danie. Czasem wybierzemy się na pizzę. No, pizza, tak jak w Polsce, w zależności gdzie taka jest cena. Może być super fajnie tania, a może być po prostu droga. Nawet droższa, dużo droższa niż w Polsce. Także moim zdaniem te ceny to tak zależy, jak dla kogo. Jeżeli ktoś potrzebuje super odżywiać się w restauracjach, no to niekoniecznie wyjdzie mu to dobrze dla kieszeni. Jeżeli chciałby się żywić samodzielnie w większości, to może faktycznie skorzystać na różnych fajnych promkach w chorwackich marketach, przynajmniej patrząc pod kątem zakupów na wyspie. Można by było powiedzieć takie podsumowanie tego, co Justyna powiedziała, że w Chorwacji to tanio już było. Dokładnie. No, oczywiście nie są jakieś, broń Boże, wielkie tutaj różnice, tak, że tutaj ludzi nie stać i tak dalej. Natomiast można odnieść wrażenie, że no po prostu, przynajmniej na wyspie, że jest drogo. Po prostu jest drogo. Ale da się przeżyć. Umówmy się, że wszyscy ci z nas, którzy zakochali się w Chorwacji, niezależnie od tego, czy będziemy sobie to przeliczać, porównywać tanio, drogo, drożej, taniej, to i tak, chcąc tu przyjechać, po prostu tu przyjedziemy, prawda? Tak w ogóle. Hvar to najbardziej słoneczna wyspa Chorwacji i jedna z najbardziej słonecznych wysp Europy. Jest też nazywana lawendową wyspą, a to dlatego, że w czerwcu cała, no może nie cała, ale tak mówią, że cała wyspa zmienia się na fioletowo, pachnie lawendą, no bo oczywiście w czerwcu lawenda kwitnie i jest zbierana wtedy na różne olejki, różne zapachowe poduszeczki itp. itd. My niestety nie mieliśmy okazji jeszcze być tutaj w czerwcu, natomiast korzystamy z wszystkich uroków lawendowych olejków i samej lawendy. Takim nieoficjalnym symbolem tutaj na wyspie Hvar, symbolem wyspy, jest osiołek dalmatyński. Jest, no tak jak wspomniałem, jest nieoficjalnym
i niestety jest on na wymarciu już. Jest to gatunek pod ochroną w tym momencie. W wielu tutaj miasteczkach można zobaczyć różne posągi, figurki, na przykład w Jelsie, do której zmierzamy. A jest też na wyginięciu przez to, że on kiedyś tutaj był bardzo wykorzystywany do transportu produktów po tych krętych różnych drogach, ścieżkach, po górach. A później jak weszła już tutaj mechanizacja, no to już przestały te zwierzęta być tutaj potrzebne i przestały być hodowane. My mamy nadzieję, że niebawem uda nam się pojechać w miejsce, gdzie możemy zobaczyć takiego osiołka żywego. Właśnie jesteśmy przy takim punkcie lokalizacyjnym na trasie naszego spaceru. Za mną możecie zobaczyć ławeczkę, która określa miejsce, w którym się znajdujemy. Już napis się na niej troszeczkę starł, natomiast jest tam oznaczenie, że w kierunku Jelsy zostało nam jeszcze 2 km do przejścia, a do Wrbowskiej jest 3. I krótka rymowanka, czyli plaże na Chwarze. Jakie są tutaj plaże? Jak ktoś zauważył, to kamieniste. Głównie. Ale tak na serio. Północna część wyspy ma plaże z dużymi kamieniami, ostrymi, wręcz ze skałami. Dużo urwisk. No i taka to jest według mnie mniej przyjemna strona, aczkolwiek plaże są wspaniałe i malownicze. Natomiast południowa część wyspy ma plaże z mniejszymi kamieniami, bardzo często ze żwirkiem bądź małymi kamyczkami, obłymi, bardzo przyjemne są, więc co kto woli. Nam bardziej przypadła do gustu południowa część wyspy, też według mnie fajniejszy klimat mają, aczkolwiek tym tutaj północnym plażom niczego nie brakuje i każdy na pewno znajdzie swoją ulubioną. Była mowa o cenach, to teraz o płatnościach. Generalnie można płacić kartą bądź gotówką, jednakże są miejsca, w których obowiązuje tylko gotówka. To w większości są kawiarnie i puby. Wszystkie inne miejsca, czyli restauracje, markety, sklepy, karta jak najbardziej. Ale Chwar to nie tylko wspaniałe widoki, czyste morze, cudowna pogoda i fantastyczni ludzie. Chwar to także fantastyczne wino, wybitna oliwa z oliwek i bardzo smaczna rakija, wiele gatunków. No cóż, po prostu trzeba przyjechać i spróbować. Każdego po trochu, a może trochę więcej. No i tym sposobem, spacerując w tak pięknych okolicznościach przyrody i w miłym towarzystwie, docieramy już za moment do Jelsy. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnej podróży. A gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie Wyspy Chwar, zostawcie komentarz i suba. Do zobaczenia w kolejnym filmie.